Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku mówimy sobie świeże spoilery FNAF Sister Location. Jest tego sporo i niektóre z nich są naprawdę ciekawe. Jeśli nie chcesz sobie psuć zabawy, nie polecam oglądać. Ja osobiście na kanale nie mam jeszcze nagranych wszystkich nocy, ale wiem o co chodzi. Na bieżąco dodam brakujące noce, tymczasem w tym momencie zapraszam do oglądania ogólnej teorii FNAF Sister Location. Nowa gra jest zupełnie jak FNAF 4. Naprawdę, gdy zobaczyłem FNAF 4, zobaczyłem gameplaye, główna fabuła została pokazana i to wyglądało tak. O co chodzi? Gdzie tu jest fabuła? Scott, nie dałeś nam nic do teoretyzowania. Jednak z czasem pojawiło się tego naprawdę sporo. Masa. Mogę w tej chwili powiedzieć, że i FNAF 4 i Sister Location są tak obładowane podpowiedziami fabularnymi, że naprawdę do tej pory można z nich wyciągać rzeczy. One są ogromne. Więc ogólnie powiemy sobie dzisiaj raczej sucho wszystko, co po kolei wydarzyło się w Sister Location. Na koniec podam też trochę głębsze rozwiązanie i wyjaśnienie zakończenia. Noc pierwsza jest dosyć, zwyczajna. Po prostu przechodzimy i razimy wszystkich prądem. Jest to już ciekawy myk, bo Scott wyraźnie robi to umyślnie, żebyśmy czuli się źle. Ranimy ofiary. Ogólnie zgadzałoby się to trochę z tym, co mówiłem wcześniej. Przed wydaniem gry teoretyzowałem, że właśnie w podobny sposób będą obchodzić się z ofiarami. Nie myśląc w żaden sposób o tym, co czują i tak dalej. No bo to po prostu roboty. Czego chcieć. Powiem jednak, że wszystko kończy się łagodniej, ale to później. Noc pierwsza jest strasznie krótka, no i Scott mógł się tutaj bardziej postarać, szczerze mówiąc. Rozumiem, że to tylko pokaz, że to tylko ta noc pierwsza, ale moglibyśmy na ten pokaz pójść gdzieś dalej, na przykład do Breaker Roomu albo Parts and Service. W nocy drugiej zaczyna się już zabawa i atakuje nasz pierwszy animatronik Bidibab. Nasze zadanie pokrótce polega na schowaniu się pod biurkiem i nie pozwalaniu mu na otworzenie przejścia. W tym samym miejscu natrafiamy na pierwsze słowa Baby. Baby chce nam pomóc. Wie co Hand Unit nam powie, wie też, że doradzi nam źle i pomaga nam tłumacząc, co konkretnie jest tutaj do zrobienia. Dzięki temu przechodzimy przez pokój Balory spokojnie, cicho, niezauważalnie. Wtedy trafiamy na Breaker Room, który służy do naprawiania różnych systemów. Akurat tutaj musimy zresetować wszystkie, a żeby nie było za łatwo, Scott wprowadził nam Funtime Freddy'ego. Mechanika polega na tym, że Freddy nas atakuje, a jak wciskamy spację, to marionetka do niego go uspokaja, dając nam czas na zresetowanie powoli wszystkich systemów. Ale co jest dla nas istotne, to cała mapa znajdująca się tutaj na tym panelu. Mamy tutaj trochę więcej niż widzieliśmy wcześniej. Mamy dziwne miejsca w 3 różnych kątach. Nie są to obce nam miejsca. Prawy górny róg to lokacja, w którym znajduje się nasza postać we FNAF 4. Pokój z gry. Z gameplayu. Lewy dolny róg to minigierka z plush trapem. Lewy górny to minigierka z FNAF 4. Cała ta lokacja. Tak, i wygląda to dosyć dziwnie. Co te 3 miejsca robią tutaj? Jeżeli to był tylko sen. No niby sama lokacja z minigierek nie jest snem, a wspomnieniem. Ale jednak co te wszystkie pozostałe miejsca tutaj robią blisko siebie? Czym jest FNAF 4? Czy to koszmar? Czy może raczej eksperyment? To jest już okropnie zastanawiające, ale to później. Wracamy przez pokój Balory i jesteśmy w domu. Koniec nocy. W nocy trzeciej robi się ciekawiej. Po pierwsze, Balora zaszalała tutaj. Jeśli miałbym to interpretować, powiedziałbym, że Balora opuściła swoje ciało i zostawiła strój. Będzie o tym także wspomniane później. Endoszkielet wyszedł ze swojego ciała i coś robi. Może się chowa, może coś planuje, tego nie wiem. My za to jesteśmy teraz wysłani w kierunku Parts and Service, musimy przejść koło Funtime Foxy'ego. Możemy jednak zadecydować, że pójdziemy prosto w kierunku Baby. Jeśli schowamy się pod stołem i zakryjemy, opowie nam historię. Mówi, że była jeden dzień na scenie, w małym pokoju z balonami i stołami. Dzieci biegały po pokoju, niektóre się jej bały. Muzyka dochodziła z innego miejsca za korytarzem. No i ogólnie nie wiem, co to konkretnie za miejsce. Wydaje się, jakby mogło mówić o lokacji z FNAF 4, właśnie tej, którą widać na mapie. Albo opcjonalnie lokację z FNAF 2 i jeden z party roomów. O, to też miałoby sens. Mówiła, że muzykę było słychać z korytarza. Jakby mowa była tutaj o prowadzącym do miejsca korytarzu, w którym jesteśmy. A opcjonalnie może mówić o korytarzu we FNAF 2 prowadzącym do pokoju marionetki, w której słychać też muzykę. Z jakiegoś powodu Baby zaczęła liczyć dzieci.
sam robot, same systemy kazały jej liczyć dzieci. Liczyła 2, potem 3, 2, 3, 4, 2, 0, 2, 3, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Gdy było tylko jedno dziecko, coś się stało. Była tam mała dziewczynka, a Baby przestała się kontrolować. Jej brzuch się otworzył i wciągnął dziewczynkę. Dziewczynka krzyczała przez chwilę, potem przestała. Baby nie ma bladego pojęcia, co się tak właściwie stało. Wygląda jednak, że nie jest to normalny robot. Baby ma wbudowane systemy, tak samo jak inne animatroniki. Systemy, które polegają na zabijaniu dzieci, kiedy nikogo nie ma w pobliżu. Opcjonalnie zabieraniu ich żywe. Możliwe, że Afton właśnie chciał żywe dzieci, do jakichś eksperymentów, nie wiadomo. Bądź co bądź, animatroniki mają systemy, których nie powinny mieć takie zwyczajne postacie. Są animatroniki do zabijania. Oznacza to mniej więcej tyle, że żaden z nich nie musi być nawiedzony, żeby nas atakować. Po prostu roboty mają programowany atak na pojedynczą osobę znajdującą się blisko nich. Baby zaatakowała, gdy było tylko jedno dziecko. I liczyła dzieci, bo musiała wiedzieć, ile ich jest w okolicy. Ogólnie to wszystko wyjaśnia, dlaczego Funtime'y wyglądają tak, jak wyglądają. Mogą otwierać się, żeby szybko i skrzętnie chować w sobie ofiary. W intrze jakiś pracownik pyta się Aftona o dziwne systemy, które te animatroniki posiadają. Mówi właśnie o tych, które zabijają ludzi. Tak więc w tej nocy idziemy do Parts and Service i naprawiamy Freddy'ego. Choć jak się przyjrzeć, to raczej po prostu go wyłączamy na dobre. Mijamy Funtime Foxy w jedną stronę, ale w drugą nie udaje się nam i dostajemy jumpscare, nieważne co się stanie. W nocy czwartej znajdujemy się w sprężynowym stroju. Niespodziane, co to konkretnie za strój, czym on jest, zdaje się, że nigdy wcześniej go nie widzieliśmy. Jest żółty i ma dziwne przecięcia, takie same jak Funtime'y, ale jak mówi Baby, to sprężynowy animatronik, który pochodzi z innej lokacji. Został tu przyniesiony, bo działał w zły sposób, co zapewne ma związek z awarią zaczasków, o której mowa w nagraniach z FNAF 3. Niekoniecznie w konkretnie tym animatroniku miała miejsce awaria, wszystkie zostały wtedy wyłączone z użycia, jednak on był właśnie jednym z nich. Patrząc na twarz tego animatronika, wygląda na to, że może to być nawet Chica. I może mieć to związek z tym Chica Sperty Ward z kodu źródłowego, podpowiedzią, która tam była wcześniej. Tymczasem my musimy przetrwać noc i nie dać się minirinom. Ostatnia noc to i plot twisty, i bajery. Wchodząc do środka dowiadujemy się, że w lokacji znajduje się dwójka techników. Jak się okazuje, oboje nie żyją, zostali powieszeni. Musimy iść naprawić Baby, która jak się okazuje udaje. Mówię już wcześniej o udawaniu. Zachowuje się jakby nie działała, żeby pracownicy zanieśli ją do tego scooping roomu. Prosi nas, żebyśmy jej pomogli, a następnie prowadzi nas do właśnie tamtego pokoju. Mówi też, że jest w niej coś złego, czego trzeba się pozbyć, sugerując, że mówi właśnie o tych systemach, które zmuszają ją do atakowania. Baby chce się z tego uwolnić, ale nic nie pomaga, bo tak czy tak zawsze pracownicy ją złapią i naprawią. Włożą z powrotem do kostiumu pełnego morderczego sprzętu. W tym miejscu pozostaje jedynie jedno rozwiązanie. Uciec w ludzkiej skórze. Dlatego też potrzebny jest protagonista. Zostaje zaciągnięty do scooping roomu, gdzie maszyna go zabija, a Ennard zastępuje jego wnętrzności. Samo zakończenie nocy polega mniej więcej na pokazaniu, że wszystko się udało. Widzimy człowieka ze świecącymi się fioletowymi oczami. Sam Ennard jest połączeniem wszystkich 4 głównych animatroników, które znajdują się w Sister Location. I jak się okazuje, najprawdopodobniej jest to osobna ofiara w porównaniu do Baby. Jak dla mnie, Ennard jest nawiedzony przez dziewczynkę, o której Baby nam powiedziała, że ją wciągnęła, że ją zjadła. Pomyślmy o tym. Z jednej strony wiemy, że Afton stworzył te animatroniki. W intro do Sister Location Afton rozmawia z kimś na temat designu postaci. Pytałem się o design twórcę, który ten design stworzył. Tak więc Afton stworzył Baby. Na początku każdej nocy słyszymy słowa. Słowa dziewczynki, która pyta ojca o Baby, a zaraz potem bez jego zgody do niej idzie. Gdy zostaje sama, cóż, wiemy co się stało dalej. Zostaje zabrana. Tymczasem jej ojciec wiedział, jakie jest zagrożenie. Dziewczynka sugeruje, że robot został stworzony specjalnie dla niej. Jej ojciec musi być Aftonem, który stworzył te roboty. Tymczasem jednak jak to jest możliwe, jeśli wiemy, jak Purpurowy zginął? I to jest ciekawe. Wiemy, że osoba, która wygląda jak Purpurowy, wchodzi do Springtrapa i ginie. Nie widzimy szczegółów, nie znamy ich.
Ennard ubrał ciało mordercy, więc równie dobrze on mógł tam być. Krew wypływająca ma sens, jako że Ennard wciąż ma ciało. Większym pytaniem jest jednak, jak wyjaśnić sam fakt, że ofiary nie zostały tutaj jeszcze uwolnione i można to jednak wyjaśnić nawet na dwa różne sposoby. Po pierwsze, ofiary mogły nie wiedzieć, że Afton nie żyje i dopiero to tutaj pomogło im się uwolnić. W takim wypadku to nawet miałoby sens, żeby Ennard dobrowolnie tutaj się w cudzysłowie zabił. Ale jak dla mnie może to być coś więcej. No zapamiętajmy tą piątkę i zmieńmy temat. Zakładając, że Purpurowy zginął. Kiedy to się stało? Gra nam tłumaczy, że niedawno Freddy's zostały zamknięte, co daje nam 3 miejsca w fabule, w których można umieścić Sister Location. Po pierwsze, zamknięcie pierwszej, najstarszej Freddy's. Po drugie, zamknięcie nowego Freddy's, to jest lokacji z FNAF 2. I trzecia opcja, zamknięcie Freddy's w FNAF 1. Jak dla mnie mowa tutaj o pierwszej Freddy's. Afton zginął przed FNAF 2. Co jest w tym miejscu ciekawe, to sam fakt sprite'a mordercy. Czy różowy to purpurowy? Jak się okazuje, nie. Seryjnie, purpurowy i różowy to ta sama postać, ale inna osoba. O, wszystko jasne, prawda? Gdy różowy zabija pierwsze ofiary, ostatecznie ginie podczas Sister Location. Wtedy rodzi się purpurowy. Purpurowy, Purple Guy to Ennard w ciele Aftona. Przynajmniej według tej teorii. Wyjaśnię to, dlaczego purpurowy zmienił swój kolor, dlaczego oczy zaczęły mu świecić i dlaczego zgarbił się, zmienił się jego wygląd itd. Ma to sens, nie zmienia faktu, że jest to najdziwniejszy możliwy plot twist, jaki Scott mógł w tej grze zrobić. Morderca umarł 2 razy w pewnym sensie. Teraz wracając do pytania, dlaczego ofiary nie zostały uwolnione. Może mieć to związek z tym, że jeśli podzielimy Aftona na różowego, kiedy żył i zabijał, a purpurowego po tym jak umarł, różowy mógł zabić 11 dzieci, ale zdecydowanie nie był w stanie zamordować ostatniej 5 ofiar z Save Them. Wygląda na to, że musiał to zrobić Ennard. Dlaczego Ennard zrobiłby coś takiego? Nie mam najmniejszego pojęcia, ale wydaje się, że to właśnie zrobił. I to wyjaśniałby ofiary, które go zaatakowały. To ogólnie wyjaśniałby też, jak purpurowy własnymi rękami rozwalił animatrony na minigrze. No był dosyć silny, jakby był endoszkieletem czy coś. The Silver Eyes. Książka FNAFa sugerowała w pewien sposób, że coś podobnego się wydarzyło. Purpurowy, mówiąc o sobie, mówi, że jest jednym z nich, jednym z animatroników. Miał przeszklone oczy i strasznie wychudł. Zachowywał się nienormalnie. Wydaje się, że Purpurowy w książce także był robotem. Morderca został zabity, ale ofiary nie odzyskały wolności, a jedna z nich jest psychopatycznym robotem. Psychopatycznym robotem w ciele mordercy. Zapewne w tym kierunku pójdzie Scott w następnych książkach, bo niby Springtrap go zabił, ale tak naprawdę to jest robot, po prostu Springtrap go uwięził. Tak samo jak to się stało w grach. Ale ten incydent w grze może ostro wpłynąć na fabułę i jej rozwiązanie. Ma to sens, choć jest dosyć skomplikowany. Temat purpurowego i Ennarda jest dosyć ciekawy do poważnego przemyślenia. Tymczasem jest jeszcze drugie zakończenie, które totalnie masakruje FNAF 4. Totalnie, ale to nie w tym odcinku. Powiem, że pisanie tego odcinka zajęło mi całą niedzielę, bo okropnie nie mogłem się skupić. No i temat jest długi. FNAF SL jest, powiem, piękny w temacie fabuły, naprawdę piękny. Temat sekretnego zakończenia tego, co ono wprowadza, też zwala z nóg. No i jest jeszcze wiele do opowiedzenia, jak na przykład imię Mike zostawione na handunicie, jest masa rzeczy do tworzenia z tego teorii. Jak już mówiłem, Sister Location zdaje się mieć mało, ale jest wypchane po brzegi rzeczami, z których można teoretyzować. I cóż, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zapraszam do komentowania, zapraszam do pozostawienia waszych teorii. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.